Dziś mamy lot Zeven. Za niedługo gołąbki zostaną wypuszczone, a moje już zostały wypuszczone. Samiczki poszły na oblot, to co zostało w domu, ale się wybiły. Tak, przedziałami je puszczałem, tak się na początku rozbijają. Gdzie one są? Tam są. Chyba ojciec też puścił i się razem zbiły. A są samiczki. Wysoko, fajnie się wybiły. Muszą sobie polatać. Także gołębie będą wieczorem lub jutro. Jutro mogą rano gołębie nie latać, więc dzisiaj skrzydełka rozprostować, potrenować. Przed nimi Świnoujście. To jest ekipa, która tam ściągają na ojca. Coś się tam dołączyło. A my będziemy potem czekać na gołębie oblot samczyków. Młodych nie będę oblatywał, bo wiadomo, dzisiaj loty dużo oddziałów poprzekładało, więc zanim bym oblatał stare gołębie, one jednak trochę polatają. Półtorej godziny na samiczki, półtorej godziny na samczyki. Młode troszkę jakby potem na dachu czy coś nie szło zwołać, a jakieś stada będą przychodzić, no to odeszły nawet. Nie będę ryzykował, więc młodych nie puszczam. Dzisiaj, jutro będą zamknięte. W poniedziałek znowu wypuścimy młodzież. A tamte gdzieś sobie zawinęły, no i nawet odeszły fajnie. Nie ma ich nad niebem. Jakieś pojedyncze sztuki, ale to są te 10-latki. Samica z 10 roku, czyli 14-latka. Stara i czarna, chyba nawet lata. Tam jedna siwka mi podejrzana jest o kontuzję skrzydła i też ją tak obserwuję, czy lata, czy siada. No właśnie, jedna samica jest jajkiem, a tamta siwka, co to za jedna? A ta siwka też właśnie albo tak mocno się chce parować, że nie chce latać. Fajna lotniczka i też coś na oblotach szwankuje i to tak. Ale raczej wygląda, że się chce parować, temu nie chce latać. Te młodsze samice odleciały, a tu zostało 7 tych starszych. Znaczy ja pierwsze wypuściłem, więc one może w grupce odeszły, a tamtych nie ma. Nie widać. Odleciały po prostu. Z tego przedziału lata 7 czy 8, co tu były. Naprawdę odleciały. Cała ta grupa gdzieś poszła. Jedna nie lata, ale ona ma 14 lat. To matka tego z Brukseli. No i one są na wolności. Wypuszczam je. To są te stare samice z rozpłodu. Emerytki sobie latają i są jako partnerki. A, tu idą. Tutaj gołąbek, który prawdopodobnie ma pierwszy konkurs lotu Bruksela w okręgu. Mam najdłuższą odległość i był na najszybszym czasie, z tego co wiem. Nie było mnie na drukowaniu, ale otrzymałem gratulacje od osób, które tam były. Więc jakkolwiek taki nawet mały sukces też cieszy, bo jakby nie było, pierwszy gołąbek w okręgu na pocieszenie się udało. Także ciekawe, czy dostanie jakiś dyplom za to. No ale
za wysiłek mu się należało. A już jest fajny, wesoły. Ta ma samiczkę. Dostał samiczkę. Teraz już jest wypoczęty. Chodzi na obloty. Naprawdę fajnie to. Nie zatarł się, nic mu się nie stało. W fajnej kondycji. Super mu to wyszło. Widać jak wiatr. O. Nie wiem, czy to widać. Film trochę spłaszcza, ale widać naprawdę jak wiatr wieje. Może słychać bardzo mocny wiatr. Naprawdę bardzo mocny wiatr. Jest taki południowy, południowo-wschodni, ale mocno południowy, mocno przeciwny wiatr. Taki zapowiadali. Temperatura bardzo duża, trochę mniej się odczuwa ją przez wiatr, ale jest bardzo duża ta temperatura. U nas za chwilę będzie 11 godzin lotu i sytuacja wygląda tak, że lot, który dzisiaj się odbywa, miał być jutro, ponieważ jest to lot przełożony z niedzieli na sobotę. Argument Was zaskoczy przełożenia tego lotu, bo zarząd okręgu, a właściwie ci, co zagłosowali za tym, żeby to przełożyć, argumentowali ten lot tym, że właśnie dzisiaj ma być ciepło, pod wiatr i oni chcą trudnego maratonu, ciężkiego, bo jutro zgodnie z planem zapowiada się pogoda po trasie i powiedzmy z wiatrem i lot byłby za łatwy, a żeby wyrównać szanse, bo jeden lot był z wiatrem maraton, a chcą też odbijać ci, co biją pod wiatr, czy na ciężkich lotach, to trzeba hodowcom utrudnić życie i przełożyć na ciężejsze warunki. I takie warunki dzisiaj są. Zarząd okręgu głosował. Większość było właśnie za lotem w sobotę, argumentując dodatkowo tym, że za tydzień mamy mieć lot Świnoujście. Gołąbki będą miały jeden dzień więcej odpoczynku. Ten jeden dzień więcej odpoczynku, jeśli one przyjdą na wieczór lub jutro, lub wcale, nie wiem, czy tym gołębiom coś da. Wydaje mi się, że ci, co z marszu dają gołębie, a większość taka prawda dała po 10 sztuk serię i nic więcej, to gołąbki byłyby bardziej wypoczęte, aby przyszły jutro w chłodniejszej temperaturze i nawet z bardziej korzystnym wiatrem, niż jak przyjdą dzisiaj wieczorem. To ten jeden dzień odpoczynku według mnie nic nie da tym gołębiom. Kompletnie nic. Powiem tak, zgodnie z przewidywaniami dzisiaj 300 były bardzo trudne. Koło 60 km na godzinę, 66. Tam 1101 gołębie miały konkursy koło godziny, może trochę krócej, ale bardzo trudne 300. Trudniejsze niż tydzień temu, kiedy były maratony, bo myśmy mieli 380 i gołębie miały 70 km ponad na godzinę. Były dosyć szybko, a i tak maratony były bardzo ciężkie. To dzisiaj te 300 były jeszcze ciężejsze. Dzisiaj te 300 jeszcze ciężejsze były. Tam co koledzy lecieli, znajomi. Więc nie wiem, jaki jest sens przykładania lotu i utrudniania życia hodowcom po to, żeby było mniej gołębi na maraton, żeby hodowcy tych lotów nie lubili. Jak nie ma wyjścia, no to wiadomo, leci się, jest pogoda, maraton się leci, trzeba do kategorii zrobić. A wiem, że część hodowców nie uznaje tak długich lotów w tak dużej, wysokiej temperaturze, a część jakby czasami oddziały przekładają na 300, skracają, różnie to bywa, ale żeby specjalnie przełożyć lot, bo będzie ciepło i upał, no to już troszkę tego nie rozumiem. Jak wieje, proszę zobaczyć jak wieje. 11 godzin lotu, licząc po prędkości tych gołębic 300,
no to 12 godzin lotu, 60 na godzinę, czyli koło 18. Liczę, że coś się pokaże. Teraz jest 11 godzin. Mam nadzieję, że sobie jakoś te gołębie poradzą. Ale decyzją jestem mocno zniesmaczony tym, jak to się potoczyło. Jutro mają być, w planie był na jutro, warunki dobre, czyli nic nie było trzeba przekładać, a przełożyło się na trudniejsze warunki. Są po prostu naciski, że komuś to pasuje i zagrali po prostu w ten sposób. Nie wiem jak to liczyć. Zobaczymy, co dzisiaj te gołąbki pokażą. Będziemy czekać. Także oczekujemy na gołębie. Sprzęt tego nie wytrzymał, czy się nagrzał, czy nie. Mamy lot Zeven. Nadawałem na żywo, ale co chwilę też przerywa i słaba jakość. I daję wody. Tak chodzę między gołębnikami i zauważyłem, że jeden gołąbek jest w domu. Będziemy go zaraz za chwilę zobaczyć. Pokażę na zegarze, że jeden jest. 18:51. Samiczka dwuletnia. No, się pojawił. 11 lot. 18:51. Także jeden gołąbek jest. Tu jest ta dziewczyna. I najlepsza okazała się szara siwka z rodziny szaleńca jednak. O, przerwało ten czar na żywo. O, lotki jak ma wygięte do góry. Jak widać, że pracowała. O, siweczka. Dawałem wodę i przyleciała. O. Lotki wygięte. Dwuletnia samiczka. O, jest dziewczyna jedna. Dałaś radę. Czekamy na następne. Otwarłaś coś na tym gołębniku. Oby reszta dała radę. Tak gęsto siadają, że siedzę tu cały czas, a przegapiłem przylot. Są trzy. Trzy samiczki, 3 dwulatki, 3 z tego gołębnika. Bo to nie samiczka. O, samiec. On normalnie w rękach jest ciepły. Normalnie jest cieplutki. Napiłeś się już wody nawet. Normalnie jest ciepły w ręce. 3 z tego gołębnika. Ciekawe. Zobaczymy. Ciężko, bardzo ciężko. Także ci, co chcieli utrudnień lotów, to im się udało. Udało im się ustawić lot na maj, jak najbardziej ciężkie warunki. Mamy 21:30. W sumie nie wiem, jak ten czas nocny jest liczony do 22, jak właściwie nie ma szans, żeby go o tej godzinie siadł. Do 21 to, mimo że jest nie ma nawet pochmurno, tylko idealna pogoda, ciepła, a jakby to powiedzieć, choć tak bez znaczenia, bo teraz już będzie 750 metrów od jutra rana, akurat 750 km, co nam wychodzi 16 godzin od 6 do 22, żeby szybkość spadła, a potem już niżej nie spada, także jutro będziemy bili. Podobno w oddziale Mszanna mi dzwonił. Hodowca mają 5 gołębi w całym oddziale.
Gdzie indziej to tam nie wiem. U nas coś tam jest, ale ile dokładnie też ja tam nie wydzwaniam. W Szannej to podobno mają sprawdzone, bo od jakiegoś dobrego hodowcy, pewnego hodowcy, który raczej ma pewne informacje. Znaczy to było z godzinę, półtorej temu, no ale powiem szczerze, ile tych gołębi doleciało? 1, 2. Chyba szału nie doleciało. Piękny lot, jeszcze nie ma 22. Zobaczymy, jaka pogoda nad rano zostanie. Także wszystko się zgadza. Przepowiednie pogodowe idealnie się zgadzają. Mam w tej chwili tutaj na gołębniku 7 samic, a 50 samcy, także 40 samcy mam nadwyżki. Ale to taki do pozbycia się taki grobowy żarcik. Zobaczymy, no. Mam nadzieję, że jutro będą walczyły. Ale nastrój mój nie jest optymistyczny, także ale to było do przewidzenia. Myślałem, że będzie troszkę lżej. Troszkę lżej liczyłem, że będzie. Że parę gołębi będzie brakować do konkursu pierwszego dnia, a tutaj parę gołębi jest. Także ci, którzy chcieli utrudnić, jeszcze raz to podkreślę, w 100% im się udało. Utrudnili zdecydowanie. Ruda przyleciała o 4:30, tylko zegar podłączałem, 4:38 jest odbita. Tam idzie deszcze i czarne chmury. One już tu miały być, ale jeszcze nie przyszły dzisiaj. A teraz słonko zaczyna wschodzić. Teraz dopiero jakby słonko się przebija tak ostrzej. O. Teraz się widni dopiero tak naprawdę. Trochę te chmurki. O, tam są chmury. O, widać, jak słonko się przebija. Tak, gdy 4. gołąbek doleciał. Wczesny, który był bardzo blisko, albo bardzo wcześnie wstał rano, albo jedno i drugie. O, słońce wychodzi. I czekamy na kolejne biedaki. Także ciekawe, co postanowią ci, co uznali, żeby zrobić dzień wcześniej lot, bo gołębie odpoczną jeden dzień więcej. No to tych, co wczoraj były, co mogą odpoczywać jeden dzień więcej przed Świnoujściem, za dużo nie ma. I to nie tylko u mnie, ale i w okręgu, czyli nie, że u mnie jest tak słabo. No a te, co dzisiaj siadają, 2 dni lotu, no to ten dodatkowy dzień na pewno im się przyda, ale jeden dzień lotu by miały łatwiej, lub te, co przyjdą dopiero jutro, w 3 dni lotu. Także mi się wydaje, że lepiej było mieć jeden dzień lotu mniej niż jeden dzień wypoczynku więcej. Także nie wiem, jak będą ustawiać kolejny lot, skoro miało być Świnoujście i miały się odpoczywać i te gołębie z marszu planowali dawać. To jak planowali dawać gołębie z marszu, to poroniony pomysł mieli. Bardzo poroniony. Zobaczymy, no co dalej będzie. Czekamy na kolejne.
Z tego co wiem, to podobno członkowie zarządu się konsultowali z najlepszymi hodowcami ze swoich oddziałów. To powiem tylko tyle, że hodowcy oddziału Lyski, czołówka hodowców oddziału Lyski chciała lot w sobotę. Oglądają może też mnie hodowcy z naszego okręgu i z tych oddziałów, to może też być zainteresowani, kto chciał lot w sobotę. Także hodowcy z oddziału Lyski, hodowcy z oddziału Rydultowy, hodowcy z Wodzisławia, hodowcy z Godowa też podobno. Także chyba tak, no bo dokładnie z tych oddziałów podobno większość chciała lot w sobotę. Przynajmniej z tej czołówki, bo tak było, że powiedziane. Także z tych oddziałów, no większość tak chciała, no to z tych oddziałów hodowcy chcieli lot trudniejszy. Także myślę, że są zadowoleni, że jest trudniej. A na Świnoujście normalnie gołębie będą, bo jak wkładają serię po 10 sztuk, to jest coś dać na lot. Gorzej z tymi, co dali więcej. No to się sprawa komplikuje i jest gorzej. Ale nikt nie powiedział, że na kolejne loty trzeba wkładać. Nie no, tam włożyć się coś włoży może. Zależy od pogody, zależy od lotu. Jaki będzie. No dla mnie to te Świnoujście teraz stoi pod znakiem zapytania. Nie umiem się doczekać kolejnego, no. Jak co godzinę gołąb, to czarno wróży. Mu się coś otworzyło, coś zaczęło kapać. Coś dolatywać. No na razie to. A teraz już całkiem się to zaciąga chmurami. Ciekawe jak te gołębie na tym froncie tutaj. To się tak trochę opóźniło, ale tam idą czarne chmury. Słonko się wybiło i to postępuje. Tak pokazywało, 5., 6. jeszcze będzie słonecznie, a później będzie deszcz padał. I pytanie, czy one są przed tym frontem, bo w nocy ich front zastał. Czy jedne są za frontem i dopiero przyjdą po deszczu, jak to przejdzie po południu. Bo one w nocy siedziały, a chmury burzowe nadeszły. Tak na mapach. O, czarno idzie. Ale to przejdzie po południu, tak było w prognozach. Że gdyby lot był dzisiaj w planie, no to rano te deszcze by przeszły i po południu ma być znowu pogoda. I tam jest, tam chyba pada gdzieś na Wrocławiu, Opolu. Może być deszcz i te, co były bardzo, bardzo blisko tu doleciały, to teraz przyszły. A reszta może gdzieś siedzieć i przeczekać w tym deszczu i dopiero później przylatywać. Bo tu jest ciemno. I nie widać żadnych gołębi. A pogoda jest... Tam gdzie one są, to tam są. Tam są te gołębie, bo je wypchało. To tam już z nad tych drzew
Stamtąd przychodzą, no kierunek Zewen jest tam. Trochę je przepchnęło, to są tam po trasie. Tak mi się wydaje. To teraz się obróci te burze, deszcze. Będą je spychać. No będzie lało. Te burze, deszcze przyjdą, będzie lało. I pytanie, gdzie te gołębie są. O, tam słoneczko już się schowało za tymi chmurami. Przytkane. Troszkę się to opóźniło, ale zgodnie z zapowiedziami tu miało padać bardziej, a tu na razie jeszcze u nas nie pada. I ta jedna zdążyła, ruda. Z oglądaniem przylotów no to kiepsko, bo nie ma co oglądać. Tam coś idą, jakieś ptaki. No nie wiem, nie da się, ciężko będzie sfilmować. Bo nalot to jest taki 1 na godzinę, więc ciężko coś trafić. No, sypią się w takim tempie te gołębie, że tylko się przychodzi zobaczyć na zegar, czy już coś jest, a ciężko siedzieć, czekać. Człowiek daje naloty, żeby widzieć przyloty tych gołębi, a tu nie wiadomo ile trzeba czekać, żeby się czegoś doczekać. No wiadomo, to maraton, no ale kurde, bez przesady. To już z Brukseli można by się spodziewać gęstszych przylotów, czy z takich lotów 1000 km, kiedy wiadomo, ta rozpiętość jest większa. No, wróbelki. Jest 700, żeby czekać nie wiadomo ile na gołębia. Żeby coś zobaczyć. No, dawać nalot po to, żeby siedzieć w domu i przychodzić, czy zegar odbił, bo taką mamy dzisiaj technikę. Zresztą chyba kiedyś na gumki to też co pół godziny się szło. Do ileś czasu tam szło wytrwale czekać, a potem też każdy pracuje, ma zajęcia, no to no idzie się popatrzeć do gołębnika, czy coś przyszło i kontroluje ten gołębnik i tyle. No. Ciężko coś nagrać. No nie doczekam się po prostu. Czekam tu, że może nagram jakiegoś siadającego i nic. Zgodnie z zapowiedzią będzie padać. Tam gdzie są te gołębie po linii, to teraz są deszcze i raczej leje, więc one mają ciężko startnąć, żeby dalej lecieć, podejrzewam. To co było bliziutko, to się pojawiło, a te, które są dalej, to po prostu musi przejść front, więc one się teraz we front dostały. No jest 5, ale ciężko na podwórku nagrać jak siadają, bo ta gęstość nalotu jest tak ogromna, że naprawdę ciężko tu wysiedzieć. Kurde, ja chodzę, szukam, gdzie się gołąb zmieścił. Jest. Szukam jej i nie umiem znaleźć normalnie. Kolejna 2-letnia samiczka. Nawet całkiem taka malutka. Nawet całkiem dobrze się czuje. Ona chyba tydzień temu też zrobiła z Zewenu. Dwuletnie samice z tego gołębnika, no. Byłem na mszy w kościele, bo kiedyś trzeba zajechać. Trudno, siedzi coś we wlocie. Siedzi we wlocie. Coś doleciało.
O, rusza się tam. Coś doleciało. Deszcz pada. Zgodnie z zapowiedziami. O, jest wyczka. Na pewno coś doleciało. O, nawet... A, stara doleciała. Seryjna siwka doleciała. I ruda doleciała. I kolejna ruda. A ta wesolutka. Ta już teraz pada. Także życzę powodzenia na doloty. Serię 7 mam zamkniętą do oddziału. Także chociaż tyle. Myślę, że ta pierwsza pozycja w konkurs chyba trwa. To tą pierwszą pozycję obronię. Ale żadne to słabe pocieszenie niestety. Na razie będziemy czekać. No jak przejdą te deszcze, te fronty, to dopiero się otworzy, że te gołębie za frontem polecą. One doleciały, front je dogonił i utknęły. Jedne będą w tej pogodzie siedziały i się nie będą ruszały, jak się obudziły, im na głowę padał deszcz. Chyba udało mi się wyłapać, coś jest. Jeden na pewno. Pytanie, czy dwa naraz? Bo drugi się mógł przypałętać za nim po prostu. Także jest. Było 8. Było 8. A teraz doleciały 1 czy 2. A zobaczymy. 1, bo to tak myślałem, że się pewnie jakiś przyładował z nim, tam szymel siedzi, to młodzika jakiegoś przykludził. Podejrzewałem, że 1, ale wesoły. Wesoły. Także 9. Jest na tym, stąd przyleciał. Ja tu siedzę z ojcem. Także jest jakiś 10. A nie wiem, gdzie wylądował. A nie, z tego gołębnika. Siedzi we wlocie. We wlocie siedzi. Jest siweczka. Jest siweczka. O, widziałem, że ona tydzień temu ją pokazywałem, jak przyleciała z Bieganowa upalnego, w dobrej kondycji, niezmęczona i jakby jej nic nie było. No i teraz też widzę, że elegancko. Następny 11. Szedł wysoko, go było widać. Wysoko go było widać. Jest 12, a nawet nie wiem, czy nie ma 2. Bo tam z boku siadał też 1. Na wlocie siedzi. Dać go? Na pewno jest kolejny. O, udało się go uchwycić. Samiczka. Chodź. Chodź. No. 2 tu jednak są. Czyli 13 i 14. Chodź. A nerwowa siwka. 18 rocznik. Córka szaleńca przyleciała. Bezpośrednia córka szaleńca, a jej córka była u mnie pierwsza. Tam jest cała para. Po tej parze
tym szeku synie Van Luna. Ten szek to jest brat tego, co z Brukseli był pierwszy. I cała ta para wydała samiczkę, co była pierwsza u mnie z tego lotu teraz. Także jest córka w domu i teraz jest matka w domu. Braciszek, mówię, tego pierwszego. Jak to mówią, szczęśliwa 13 na razie jest. A, myślałem na to wróbel. I czekamy na następne. Dużo mi tu siada, że widzę je z altanki. Ciężko akurat się wstrzelić, jak nagrywam coś. Także jest ich 13. Dziób czerwony, widać w deszczu szła, bo tu deszcze teraz. Także kapią powoli. Można powiedzieć, że jest po locie, a raczej po konkursie. Ja mam 20 gołąbków w domu. Doleciał jeszcze dwulatek, doleciała jeszcze taka samiczka, co po 9 konkursów 4-latka. Także dwulatek, na którym mi zależało, przyleciał. No i co? I ludzie się zastanawiają, zaczynają, co robić dalej. Bo ci, którzy chcieli ciężkiego zewenu, to chyba się trochę przeliczyli. I teraz zrobił się problem. Nie wiadomo, jak przyszłe loty. Jak przyszły lot ze Świnoujścia, na które ludzie nie mają gołębi, bo ich jeszcze nie ma, albo są super zajechane, bo zrobili lot jeden dzień wcześniej, żeby włożyć gołębie na 500. Niestety się nie udało, bo one nie doleciały, lub przyszły bardzo zajechane, lub dopiero przyjdą bardzo zajechane. Plus pojawia się problem lotu zewen, gdzie trzeba sobie zdawać sprawę, opłata od sztuki będzie wynosiła 10 zł. Żeby na te, kto będzie chciał włożyć na lot zewen, to musi 10 zł od sztuki zapłacić, tak szacując, żeby na ten zewen zajechać. Ja nie wiem, bo mi się nie za bardzo widzi, żeby 10 zł płacić od jednej sztuki, żeby zakoszować na lot zewen. A wszystko dzięki tym, którzy chcieli lot i rozwalili końcówkę sezonu przez własne chore ambicje albo przez złośliwość. Także tym, co zadecydowali o przełożeniu lotu na sobotę, serdeczne gratulacje z decyzji, jaką podjęli. Bardzo ładnie i skutecznie. Powiedziałbym brzydko, jak można by ich nazwać, ale się powstrzymam. Tym kończę. Dobry lot. Jak ktoś z nich sobie to słyszał, niech sobie weźmie do serca, jak załatwili o, 2 kaczki, jak załatwili końcówkę lotów w okręgu. No i tu moje roczniaki siedzą. Roczniaki siedzą i czekają na przyszłość, co was czeka. W tym roku miałyście szczęście, bo to nie wasze, ale od 2-latka to już koniec przelewek. Tych roczniaków jest tutaj dużo. Wystarczy, żeby była 50. Więc ja problemu nie mam. Ale wkurzające są takie loty. Ciężkie loty jakoś mnie nie fascynują, chociaż wkładam na nie gołębie, przylatują. Ale to nie jest to chyba, o co w ściganiu gołębi chodzi, bo ten lot już chyba ściganiem nie był. Dobry lot.